Czyli Gdańsk, Trójmiasto, było dla Rosjan kluczową aglomeracją, ponieważ mieli tam swój konsulat. Chińczycy tak samo mają tam swój konsulat. Niemcy tak samo. Szwedzi tak samo. Duńczycy tak samo. Ja mam taki przekaz, że do tych, którzy to robią, bo ci ludzie są już zdiagnozowani. Wiadomo, kto to jest, kto to robi, z jakiego powodu to robi i tak dalej. Nie? Powiem tak, choćby te osoby, czy ta grupa wrzucała 100 postów dziennie i 100 filmów wrzucała do TikToka, nie zatrzymacie już pewnego procesu, który się dzieje. Nie ma takiej możliwości. I powiem wam jedną rzecz, to, że to teraz jest i teraz sobie hasacie, ale nie wiecie, co będzie za rok, za pół roku, za 2 lata. Więc pamiętajcie o tym, że sytuacja się może zmienić. Są komunikaty przekazywane przez Komendę Główną, przez ABW o zatrzymaniach na przykład przestępców z Gruzji, z Czeczenii, tak? Czyli generalnie nie tylko Ukraińcy, nie tylko Rosjanie, ale też właśnie Gruzini, Czeczeńcy. Problem z tymi worami w zakonie, prawda? Pytasz mnie, ja widzę, obserwuję, że nasz świat przestępczy przeniósł się do gal freak fightowych, przeniósł się na konferencje prasowe tych gal freak fightowych, w sensie takim, że wyzywają się nawzajem, bluzgają ile się da, prawda, na siebie, wyjaśniają, oni tam mówią, to są jakieś tam wyjaśnienia, takie słowo jest modne, że oni się wyjaśniają się na TikToku, wyjaśniają się w internecie, w komentarzach. A obcy sobie hulają. Tak. Do Polski przyjechała dzieci oligarchów tych ukraińskich z ogromnymi pieniędzmi. No w Warszawie jest takie miejsce znane, gdzie oni tam się spotykają. Nazywa się Małym Kijowem, tak? Tam mają wykupione nieruchomości. Tam metr kwadratowy to dochodzi do kilkuset tysięcy za metr kwadratowy. Pytanie, skąd oni mają te pieniądze? Wiadomo też, że jak są duże pieniądze, to też się interesuje tym świat przestępczy, tak? Nie musisz patrzeć w ekran. Ten wywiad możesz po prostu włączyć i słuchać, jak podcastu. Zaczynamy. Dzień dobry, ze mną jest pan Jarosław Pieczonka. Praktycznie ja Ciebie nie muszę przedstawiać, nie? Ciebie już w tym kraju każdy zna, ale dla formalności, dla tych, którzy by Ciebie nie znali, powiedz, kim Ty jesteś. Jarosław Pieczonka, Miami. Jestem byłym żołnierzem, byłem policjantem. Obecnie jestem recistą inwalidą. Z całej mocy i z całego serca wspieram polskie służby, czy to policję, czy wojsko, czy w ogóle służby mundurowe. Dzisiaj przyjechałem do Warszawy, tutaj się znajdujemy w zamku, w pałacu w Zegrzu. Rozmawialiśmy na takie tematy, teraz dosyć takie na topie, a mianowicie o grupach przestępczych teraz z Ukrainy, gruzińskie, jak to było w latach 90. Z postsowieckimi grupami, które przyjechały tutaj w celach przestępczych. Pan Jarosław, czyli Jarek, opowiedział bardzo dogłębnie. Zapraszam na materiał, zapraszam do czytania opisu filmu, tam są ciekawe linki, można się dowiedzieć o fanklubie. I też zapraszam do kanału Jarosław Pieczonka Miami, moja historia. Do zobaczenia w Wielkiej Brytanii. Właśnie. Także będę w Wielkiej Brytanii na pewno. Jarek, czy pamiętasz czasy, lata 90., jak do Polski zaczęły napływać grupy przestępcze z krajów byłego ZSRR? Tak, oczywiście pamiętam, ale żeby wejść głębiej w temat, to najpierw chciałbym Wam nakreślić sytuację, jaka miała miejsce wtedy w latach 90. Ja mówię o swoich doświadczeniach. Ktoś może mieć inne doświadczenie z pracy w policji czy w pracy w służbach specjalnych. Ja mówię tu o swoich doświadczeniach. Trójmiasto było dla Rosjan kluczową aglomeracją, ponieważ mieli tam swój konsulat. Chińczycy tak samo mają tam swój konsulat. Niemcy tak samo. Szwedzi tak samo. Duńczycy tak samo. Wiadomo, że to jest blisko morza, że to też jest kraje morskie, wiadomo i tak dalej, ale przede wszystkim dlatego, że strategicznie dla tych państw było to ważne z punktu widzenia chociażby wywiadowczego. Do tego dochodzi jeszcze Elbląg. Ja w Elblągu akurat nie pracowałem, ale też chcę Wam powiedzieć o rejonie elbląskim. Generalnie właśnie zacznę od rejonu elbląskiego, bo to jest wszystko właśnie w rejonie obwodu kaliningradzkiego. Trzeba powiedzieć taką rzecz, że przed II wojną światową Elbląg był
miał być portem konkurencyjnym dla Gdańska. Wiadomo, że Elbląg leżał na ziemiach polskich w tamtym czasie i miał się rozwijać i miał być konkurencyjny dla Gdańska. Po II wojnie światowej w ramach nowego podziału jałtańskiego Rosjanie tutaj mieli jak gdyby swoje wpływy na terenie Polski i oni zakazali jakiejkolwiek pracy kontrwywiadowczej na ścianie wschodniej, patrz też, to dotyczy też Elbląga. Motywowali to tym, że jesteśmy w sojuszu ze Związkiem Radzieckim, więc po co nam prowadzenie przeciwko naszym sojusznikom pracy kontrwywiadowczej. Natomiast Rosjanie w ogóle tego nie przestrzegali, oni wręcz czuli się na tym terenie jak u siebie i też im zależało na tym, żeby tego rejonu elbląskiego nie rozwijać. Co przez lata ten rejon nie był dofinansowany, etc., etc. Tutaj też powiem taką rzecz, nie wiem czy pamiętacie, czy żeście oglądali, film pod tytułem Reset. No i tam jest w tym filmie wątek pokazany spotkania szefów polskich służb z ludźmi służb z Rosji. To słynne spotkanie nagrane w Kadynach w restauracji, tak? No i, czyli to jest właśnie ten rejon elbląski. I chciałem tutaj przytoczyć właśnie mówimy tutaj o latach 90. Była tam na terenie Elbląga firma, która nazywała się pierwsza litera H. Duża firma, która zajmowała się handlem węglem z Rosjanami. To była bardzo prężna firma, jeżeli chodzi o tamten rejon. Przypomnę też, że była też taka firma, która produkowała turbiny Zamech Elbląg. Znana firma. Nie wiem, co się teraz z nią dzieje, czy ona upadła, czy nie, ale była bardzo znana dobra ta firma. Ale wracamy do tej firmy H. W tej firmie H pracowali, byli ludzie, byli policjanci, byli ludzie też ze służb, byli tam zatrudniani i oni stanowili tam jak gdyby taki pion zabezpieczenia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o właściciela firmy i o całą rodzinę i o firmę. Ten pion bezpieczeństwa był bardzo, ten pion bezpieczeństwa był bardzo, bardzo mocno rozbudowany. Tak jak powiedziałem tutaj, że firma ta handlowała z Rosjanami węglem. Czym jeszcze, nie wiem, trzeba by było się tam zagłębić, ale chodzi o węgiel. I słuchajcie, do tej firmy przyjeżdżali też Rosjanie, mieli kontakty z właścicielem firmy. I teraz rodzi się pytanie, czy Rosjanie, którzy penetrowali tą ścianę wschodnią jak chcieli, mówią o Polsce, bo mieli swobodę w działaniu. Jak myślicie, czy uszło im uwadze, że w takiej firmie, z którą oni kooperują, polską firmą, jeżeli chodzi o handel węglem, tam są zatrudnieni, byli policjanci, byli ludzie służb, mają swoje kontakty. Czy uszło to Rosjanom i Rosjanie się tym pionem bezpieczeństwa, tym działem bezpieczeństwa w ogóle nie interesowali? Jak myślicie? Mówię o służbach, tak? Mając podanych na talerzu, można powiedzieć, taki dział i taki temat, jak te osoby, które były tam zatrudniane. No tutaj jest pytanie, jak była osłona kontrwywiadowcza państwa działała w tamtym czasie, ale to już jest, ja nie mam takiej wiedzy, mówię, tylko nakreślam przykład. I wracając do tego spotkania w Kadynach, tak jak powiedziałem, firma H była w Elblągu. Kadyny to jest rejon Elbląga. Następne rodzi się pytanie, kto wybrał miejsce spotkania w Kadynach? Czy to byli Polacy, czy to byli Rosjanie? Tak jakby byli na swoim terenie, prawda? Ktoś powie, że co tam, to jest nieważne, miejsce spotkań, gdzie się ludzie spotykają i tak dalej. Wszystko jest ważne. Wszystko w służbach, wszystko jest bardzo ważne są elementy, istotne są wszystkie rzeczy. To mówię tutaj o rejonie Elbląga, o tych latach 90. i była sobie taka firma, prawda? Pytanie, czy nasze służby to kontrolowały, czy nie kontrolowały, tego ja nie wiem, tylko podaję Wam konkretny przykład. Nie? I moim zdaniem Rosjanie tej okazji nie zmarnowali, żeby wejść operacyjnie
w ludzi tej firmy, prawda, w różnego rodzaju informacje. Tym bardziej, że to był ich partner biznesowy, ta polska firma. Wracając teraz do Trójmiasta, lata 90., to po pierwsze trzeba powiedzieć taką rzecz, że w Gdańsku, w Rzeszczu był konsulat Związku Radzieckiego, Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Co to oznacza? To oznacza to, że we wszystkich kluczowych miastach dla danego państwa organizuje się placówki dyplomatyczne, ponieważ placówka dyplomatyczna jak gdyby jest bazą dla działalności rodzimych tych obcych służb, czyli konsulat w Gdańsku był jak gdyby elementem bazy do działania ich służb na terenie naszego kraju, no i pewnie i nie tylko. Tak się też dzieje, że nie tylko konsulaty dane są placówkami wyjściowymi do działania obcych służb, ale te służby też działały radzieckie, tak, bo wtedy mówimy o radzieckich, dzisiaj o rosyjskich, miały swoich agentów, którzy nie mieli kontaktu z placówką ichną dyplomatyczną. Tak. Czyli Gdańsk, Trójmiasto, było dla Rosjan kluczową aglomeracją, ponieważ mieli tam swój konsulat. Chińczycy tak samo mają tam swój konsulat. Niemcy tak samo. Szwedzi tak samo. Duńczycy tak samo. Dużo było osób, które przyjechały do Gdańska po 1945 roku z Kresów Wschodnich i tych osób nikt nie sprawdzał. Oni przyjeżdżali jako Polacy, wcześniej Polacy, którzy byli wysiedleni tam w rejony Związku Radzieckiego, tak? No i tutaj byli, z powrotem tutaj przyjeżdżali. Nikt nie sprawdzał, nie było możliwości sprawdzania ich tożsamości prawdziwej, także Rosjanie mogli pod flagą, że tak powiem, polską, tak? Pod polskimi danymi przesyłać tutaj swoich agentów, prawda? Bo nie było możliwości tego sprawdzenia. Dalej. W roku 90 rozpadł się Związek Radziecki, tak? W latach 90 rozpadł się Związek Radziecki i powstały wspólnoty niepodległych państw. W tamtym okresie czasu, jak pracowałem w policji, to był przypływ, przyjechali do Trójmiasta Rosjanie, właśnie z obwodu kaliningradzkiego, przynajmniej tak oni deklarowali, że oni są stamtąd. I to byli żołnierze armii radzieckiej, też tak się w środowisku się tam przedstawiali. Tak? I takie osoby stamtąd były na terenie Trójmiasta. Jedna z tych osób była bardzo mocno zaprzyjaźniona ze złodziejem samochodów, tak? Z paserem. On był paserem, kupował kradzione samochody. Bardzo mocno była z nim zakolegowana, zaprzyjaźniona. I że tenże paser, on nie myślał o bezpieczeństwie państwa, o bezpieczeństwie kontrwywiadowczym. Nie myślał o tym na przykład, że ten człowiek, który tutaj przyjechał stamtąd, że to, że on kupuje te kradzione samochody, że to jest jak gdyby jego przykrywka, jako człowieka ze świata przestępczego stamtąd, a tak naprawdę mógł prowadzić jakąś działalność wywiadowczą dla Związku Radzieckiego. Tak? Ten nasz polski paser, on myślał tylko o jednym. On nie myślał o bezpieczeństwie państwa, tylko jak zarabiać kasę. I taka osoba tutaj była. Później następny jegomość w Gdańsku, też paser kradzionych samochodów, były cinkciarz, taksówkarz, który miał dobre rozpoznanie w polskim środowisku przestępczym na terenie Trójmiasta, który wcześniej był źródłem operacyjnym, jeszcze za czasów komunistycznych, tak, za czasów PRL-u. Ogólnie powiem, że był źródłem operacyjnym, nie będę wymieniał jakiej formacji. Tak? No i on jak gdyby zaprosił tych następnych kilku Rosjan, tak, tutaj do Polski i wprowadzał ich do Trójmiasta.
Wprowadzał, co to znaczy wprowadzał? Zapoznawał ich z ludźmi półświadka. Pokazywał im różnego rodzaju miejsca. Przekazywał im różnego rodzaju informacje o osobach. I tak dalej. I też nie miał w ogóle w zamyśle bezpieczeństwo państwa, tylko robił to tylko i wyłącznie dla celów biznesowych. I też rodzi się pytanie, skąd on miał te znajomości z tymi Rosjanami, prawda? Pytanie jest, czy go wcześniej na przykład Rosjanie nie zwerbowali, prawda? Czyli mógł być zwerbowany przez Rosjan, ale też zwerbowany tak jak powiedziałem, przez polskie służby, tylko że polskie służby nie wiedziały o tym, że jest zwerbowany przez Rosjan, prawda? Mogło tak być, że Rosjanie kazali mu specjalnie dać się zwerbować przez polskie służby, na przykład, tak? Takie teorie. I tutaj przez lata ci Rosjanie, mówię od tego 90 roku, wchodzili na miękko, że tak powiem kolokwialnie, wchodzili do naszego półświadka, do naszego środowiska. Praktycznie można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Gdańsk, o Trójmiasto, to czuli się oni jak ryby w wodzie. Znali struktury przestępcze, wiedzieli kto czym się zajmuje. Trzecią taką postacią, jeżeli chodzi o Polaka w Trójmieście, jest człowiek o zwierzęcym pseudonimie, który handlował z Rosjanami kradzionymi samochodami. I tak samo ci Rosjanie tutaj przyjeżdżali do Trójmiasta i on też wprowadzał ich w różnego rodzaju informacje i miał w zamyśle tylko jedną rzecz, robienie z nimi interesów, a oni mogli być, ci Rosjanie, tak naprawdę przekazywać informacje wywiadowcze dla Związku Radzieckiego czy do Rosji, bo mieli tutaj bardzo łatwą możliwość nawiązywania kontaktów, bo ułatwiali im to przestępcy polscy, którzy znali tutaj środowisko, prawda? I tutaj był z tym problem. Jak to się wszystko, czy było to w zainteresowaniu naszych służb? Ja nie mam o tym zielonego pojęcia, no bo to trzeba by było pytać ludzi ze służb, czyli z łopu, z ABW, czy z kontrwywiadu wojskowego. Nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał. Ja mówię w sensie jako policjant, co ja po prostu widziałem, jak ja to oceniałem, prawda? Nie? Tam dochodziło do takiej sytuacji, że ci Rosjanie na przykład, oni się zaprzyjaźniali, jeden z tych Rosjan szczególnie zaprzyjaźnił się na przykład z jednym z policjantów, oficerem, wyższym oficerem. I żona tego oficera pracowała w łopie, później w ABW i oni byli przyjaciółmi. Ale myślisz, że to naprawdę byli, czy to jedna gra? No właśnie, czy Rosjanie odpuszczają sobie taką możliwość? Raczej nie odpuszczają sobie takiej możliwości. Słuchajcie, doszło nawet do takiej sytuacji, ja pamiętam to w 2013 roku składałem zawiadomienie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Oficjalnie złożyłem to zawiadomienie. Pisałem o tym w książkach, udzielałem w tym temacie wywiadów. Wyobraźcie sobie, że to w ogóle kuriozum, że jeden z tych Rosjan gdzieś mnie tam spotkał w Gdańsku, w Gdyni, przepraszam, i on mówi do mnie, słuchaj, dlaczego ty składasz to zawiadomienie, w tym ABW w Warszawie? Po co ty to w ogóle robisz? Nie? Czuł się pewnie. Nie, no dla mnie to był szok. Ja mówię, kim ty jesteś? Mówię, człowieku, że ty śmiesz mi w ogóle u mnie tutaj zwracać uwagę na takie rzeczy. A była duża, nie znasz, czy to była duża skala takich powiązań, czy to... Bardzo duża była, z pewnymi ludźmi. Z pewnymi ludźmi. Ja nie mówię, że ze wszystkimi. Bardzo duża, ale ta skala powodowała, te kontakty z tymi Polakami, oni mieli bardzo dobre rozpoznanie, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Nie? Jak gdyby otwierali przed nimi możliwości informacyjne, kontaktowe, poznawcze i tak dalej. Tak? Jarek, czy w pewnym momencie ta sytuacja zaczęła się wymykać? No, uważam, że tak, bo nie było jak gdyby żadnego... Ci Rosjanie, którzy tutaj byli na terenie Trójmiasta, jak gdyby nie czuli żadnego pressingu służb naszych, żeby sobie, że tak powiem, nie hasali tak, jak sobie hasali, żeby czuli po prostu oddech służb na swoich plecach. Później to się troszeczkę zaczęło dziać i były takie sytuacje,
które ewidentnie mówiły o tym, że wymyka się to spod kontroli. Na przykład pierwsza, słynny ten zabójca Siergiej Sienkiw, Ukrainiec, który został zatrzymany w sopockim Fantomie. Dzięki temu, że ja rozpoznałem go i powiadomiłem policję, też o tym opisywałem w książkach, w wywiadach o tym mówiłem. Głośna strzelanina we Wrzeszczu pod jedną z cukierni. Tam była strzelanina. Nikt oczywiście tam na szczęście nie zginął, ale jak gdyby pod tą cukiernią była strzelanina, takie strzały ostrzegawcze, które miały wystraszyć właściciela. To pierwsza taka sytuacja. Później była ta sytuacja, której ja pamiętam, bo ja wszystkich mogę nie pamiętać, z Siergiejem Sienkiwem, który został zatrzymany w hotelu Fantom w Sopocie. Na to wszystko są notatki w sprawach operacyjnych, w sprawach procesowych, służbowe czy tajne notatki. Jeżeli chodzi o to zatrzymanie Sienkiwa, to zapraszam na moją stronę, na mojego fanpage'a Jarosław Pieczonka PS Miami się pisze. I tam są udostępnione dokumenty z mojej teczki personalnej policjanta. Tam są dokumenty, które mówią o jego tam, że brałem udział w jego zatrzymaniu. Tak, tylko że musi po prostu grzebać w tym zagłębiać się w tego fanpage'a, bo tam jest bardzo dużo zdjęć. Kto szuka, nie błądzi. Musi szukać po prostu, bo to wszystko jest, tak? Tylko jest prośba taka, żebyście nie kradli mi zdjęć z mojego fanpage'a i publikowali u siebie, bo są tacy, którzy to robią po prostu, nie? To tak na marginesie, ale też zapraszam do kanału Jarosław Pieczonka Miami, prawdziwe moje historie, przepraszam. Teraz ostatnio pojawiła się, sprzedaje jedna z firm amerykańskich t-shirty i zegarki z napisem, z moim nazwiskiem. No, ciężko udowodnić, że to jest moje nazwisko, prawda, w sądzie, no bo oni sobie to tak to logo sobie zrobili, żeby uniknąć procesów. Ale ukazały się teraz, tak? Także to. Druga sprawa jest jeszcze, opowiem o następnej sytuacji, przecież zabójstwo w latach 2000. To było, nie wiem, tam 2000, w połowie chyba lat 2000, przed połową lat 2000 w Gdańsku dokonano egzekucji. Zabito w mieszkaniu małżeństwo i dziecko, które było w łóżeczku, tak? I informacje takie były w przestrzeni publicznej, że zrobili to Rosjanie i człowiek, czyli mężczyzna, który został zastrzelony z żoną, posiadał informacje na temat handlu bronią Rosjan, handlu bronią przez Rosjan na terenie tutaj Trójmiasta. No, takie, mówię, ze źródeł otwartych to wiem. Tak? Także ten ślad rosyjski tutaj wam wskazuje. Nie wiem, jak ta sprawa się potoczyła. Chyba sprawca został zatrzymany. Mówi się w kuluarach, nie wiem, czy to jest prawda, i mówię tutaj, mówię na zasadzie takiej niesprawdzonej informacji, że ten zabójca podobno został wymieniony. Mówię, że tak się mówi jako niepotwierdzoną informację. Dalej, grupa tych Rosjan, która przyjechała, o której opowiadałem wcześniej, chcieli wymusić na przykład haracz od polskiego dealera samochodowego i tą akcję przeciwdziałania temu ściągnięciu tego haracza robił to Gdański Wydział do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. Ja nie brałem w tym udziału akurat, nie? Także to są ewidentne przykłady, które mówią o tym, że ta sytuacja się wymykała spod kontroli. Można powiedzieć taką rzecz, że chyba tak od roku 2015-16 ta sytuacja zaczęła się zmieniać w Trójmieście i oni zaczęli nagle pojawiać im się zaczęły jakieś problemy różnego rodzaju w funkcjonowaniu tutaj w Trójmieście, co może oznaczać, że zaczęły działać służby, zaczęły coś robić, prawda? Różnego rodzaju problemy, pobyty stałe, prawda, jakieś tam zatrzymania miały miejsce i tak dalej. Nie? Czy teraz mamy napływ Ukraińców do nas i czy zauważasz jakieś podobne symptomy,
które zaczynają następować tak, jak były w latach 90., kiedy przyjeżdżali tutaj Rosjanie. No tak, no trzeba powiedzieć też, no przecież tu przyjechało ponad milion Ukraińców po wybuchu wojny, tak? Legalnie. Legalnie tutaj wjechali. No i pytanie, no czy państwo polskie kontrolowało ten przepływ, prawda? No nie skontrolowało, tak? Czyli wśród tego ponad milionowych obywateli ukraińskich na pewno część przyjechała tutaj no, z zamiarami złymi w stosunku do Polski, tak? Ale też mogli to być obywatele, którzy byli wcześniej zwerbowani przez Rosjan na przykład, tak? Więc no tutaj jest ten problem. Także wpuszczono ich tutaj do naszego kraju, nie kontrolując w ogóle, tak? Nie wprowadzając jakiegoś systemu kontroli. Bo coraz częściej się właśnie o tym mówi, że to się stało. I to jest dla nas no, bardzo niedobrze, dla naszego tutaj bezpieczeństwa. No i też pamiętajmy taką rzecz, że mnóstwo Ukraińców zaczęło się zatrudniać w naszych firmach, w restauracjach, w kurierzy na przykład. To jest kurier taki, słuchajcie, no to ma dostęp do osób, do ludzi, tak? Do adresów. On też jak gdyby wchodzi w relacje z klientem. Nie? No, przypomnijcie sobie, zobaczcie, jak przychodzi do Was kurier, no to z reguły to Wy się znacie, tak? Bo to są kurierzy stali z tych firm kurierskich. No to zamienicie z nim jakieś tam słowo, no wchodzicie w jakieś tam relacje, prawda? Więc tutaj daje to możliwość dla działalności służb obcych, że taki człowiek, który jest jeszcze wyszkolony, że może pozyskiwać jakieś informacje o osobach, o miejscach i tak dalej, etc., etc. I to jest niebezpieczeństwo. Ci ludzie też się gromadzą w różnego rodzaju miejscach. Mamy przykłady w Warszawie, gdzie dochodzi do regularnych starć między tymi grupami ukraińskimi tutaj pod Pałacem Kultury. Mają swoje miejsce ci bogaci Ukraińcy. Tutaj też powiem taką rzecz, że do Polski przyjechała oligarchia, dzieci oligarchów tych ukraińskich z ogromnymi pieniędzmi. No w Warszawie jest takie miejsce znane, gdzie oni tam się spotykają. Nazywa się Małym Kijowem, tak? Tam mają wykupione nieruchomości. Tam metr kwadratowy to dochodzi do kilkuset tysięcy za metr kwadratowy. Pytanie, skąd oni mają te pieniądze? Jak te pieniądze tutaj transferują? Czy legalność tego transferu tutaj jest tych pieniędzy i tak dalej. Wiadomo też, że jak są duże pieniądze, to też się interesuje tym świat przestępczy, tak? Wiemy już ze źródeł otwartych, z komunikatu Komendy Głównej, że Komenda Główna wdraża program o kryptonimie Trident. Jest to program, który ma na celu przygotowanie polskiej policji do zakończenia wojny na Ukrainie. Chodzi tutaj o przemyt nielegalny broni z Ukrainy do Polski. Wiemy też już ze źródeł otwartych, że tego przemytu jest, tej nielegalnej broni, ona już tutaj jest bardzo dużo. Dość powiedzieć, komunikat hiszpańskich służb z marca. Hiszpanie zrobili akcję w miejscowości Costa del Sol, rejon Marbella, przepraszam. I doszło tam do takiej sytuacji, że jedna grupa przestępcza, policja natrafiła na schron jednej z grup przestępczych i w tym schronie była schowana tona kokainy i mnóstwo broni. Zrobili tam akcję, a druga grupa przestępcza chciała jak gdyby ukraść tą tonę kokainy i tą broń jednej z grup przestępczych. I na tę informację, że tak powiem, naszły służby hiszpańskie, tam zrobili bardzo udaną akcję, doszło do strzelaniny pomiędzy służbami hiszpańskimi a jedną z tych grup przestępczych. No i jak zaczęli sprawdzać tę broń, kontrolować to, co wielki magazyn broni przechwycili, okazało się, że broń pochodzi właśnie z Ukrainy. Czyli ja z tego wnioskuję tak, skoro już polskie służby przeprowadzają takie akcje, czyli można wnioskować, że niedługo będzie zakończenie konfliktu?
Coś Ci wiadomo? Ja nie wiem, kiedy będzie zakończenie konfliktu. Ja tylko się opieram na tym, co jest w źródłach otwartych. Jaki jest przekaz informacyjny, jeżeli chodzi o Komendę Główną, czy tam o inne jakieś inne źródła otwarte. Na tym się opieram, więc poszedł taki komunikat. Wiesz, policja i służby, one jak gdyby działają wyprzedzająco, tak? To już i tak pewnie jest za późno na to, że powstał ten program. Jak powiedziałem tutaj też na początku, że jak ten przepływ ludzi był tutaj z Ukrainy, tych uchodźców, to wtedy już powinny być potworzone jakieś systemy, które kontrolowałyby tych obywateli, którzy tutaj emigrowali do Polski. Tego nie było, no więc taką mamy sytuację jak teraz, tak? Dobrze, że ten system powstał, tak? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że w końcu powstał, tak? Wyobraźcie sobie, że przyjeżdżali tutaj, nie było kontroli na przykład PESEL-ów, nie? Dostawali PESEL-e obywatele Ukraińcy, nie było systemu kontrolnego żadnego, nie? Skoncentrowaliśmy się teraz na grupach ukraińskich, ale czy to jest tylko tak, że są tylko grupy ukraińskie i żadne inne? No nie no, też się oprę tutaj na źródłach otwartych. No, są komunikaty przekazywane przez Komendę Główną, przez ABW o zatrzymaniach na przykład przestępców z Gruzji, z Czeczenii, tak? Czyli generalnie nie tylko Ukraińcy, nie tylko Rosjanie, ale też właśnie Gruzini, Czeczeńcy. Problem z tymi worami w zakonie, prawda? Którzy tutaj przyjeżdżali na terytorium Polski. W ogóle Polska stała się takim Eldorado, można powiedzieć, dla przestępców ze wschodu, tak? Powiem wam taką ciekawostkę, że dlaczego ci worowie z zakonu z Gruzji przyjeżdżali do Polski. Dlatego, że w Gruzji wprowadzono takie prawo, nie? Że jeżeli jesteś w ogóle prawo tych worów jest takie, że jeżeli zatrzymuje go policja, czy tam służby w Gruzji, to on musi się przyznać do tego, że jest worem w zakonie. A kto to są worowie? To są szefowie, można powiedzieć. Nie? No, to są szefowie zorganizowanych grup przestępczych. Szefowie mafijni, szefowie, o tak powiemy. I że on musi powiedzieć, że jest worem w zakonie. On nie może tego zataić. Więc tam wprowadzono takie prawo w Gruzji, więc oni zaczęli, no, przyznawali się, tak, jak bo jeżeli chodzi o służby gruzińskie, to oni mają świetne rozpoznanie, bo czytałem właśnie też ze źródeł otwartych opracowanie jednego z gruzińskich specjalistów od właśnie zorganizowanej przestępczości tam w Gruzji. Więc zatrzymywali takiego jegomościa. On się przyznawał do tego, że jest worem i skazywali tam na długoletnie więzienia, na 15 lat. Więc po to, żeby uniknąć tej kary, oni przyjeżdżali tutaj do Polski i tutaj się zamawiają, mają swoje biznesy. To są szczelne, hermetyczne środowiska, tym ciężej ich rozpracować, tak? Mają swoje miejsca spotkań, tak samo czy Ukraińcy, czy Gruzini, czy Czeczeni. No i dobrze, czyli tak, Gruzini, Czeczeni, Ukraińcy, Albańcy. Albania, a co się stało z naszymi chłopakami? Tacy grzeczni są teraz? Dają sobie na podwórku, że tak powiem, w kaszę dmuchać? Nasz świat przestępczy przeniósł się do gal freak fightowych. Nie chodzi o to, żebym ja tutaj mówił, bo to też jest takie nakłanianie nie wiem, do tego, żeby być przestępcą. Nie, absolutnie. Pytasz mnie, ja widzę, obserwuję, że nasz świat przestępczy przeniósł się do gal freak fightowych, przeniósł się na konferencje prasowe tych gal freak fightowych, w sensie takim, że wyzywają się nawzajem, bluzgają ile się da, prawda, na siebie, wyjaśniają, oni to mówią, to są jakieś tam wyjaśnienia, takie słowo jest modne, że oni się wyjaśniają się na TikToku, wyjaśniają się w internecie, w komentarzach. A obcy sobie hulają. Tak. Ta wschodnia przestępczość zorganizowana, którą ja tutaj wymieniałem, jest bezwzględna. Oni póki co załatwiają to wszystko na razie w swoim gronie. Ale przyjdzie taki czas, że wyjdą na zewnątrz. Tak? Mało tego, też już wiadomo jest, też już to wynika z raportów, że nasz świat przestępczy przekazuje im też
informacje, co się u nas dzieje, wprowadza ich też w kontakty nasze tutaj, naszego świata przestępczego. Otwiera przed nimi wrota, okna, drzwi, jak to zwał, tak to zwał. Nie myślą o tym, że to jest źle dla naszego bezpieczeństwa, tylko patrzą na pieniądze, że mają z tego pieniądze. Taki jest ten świat przestępczy, tak? Taki w ogóle jest teraz świat. Taki w ogóle jest, to jest zły świat, to jest, wiesz, powiem jedną rzecz, że ja myślę, że przyjdzie taki czas, że to wszystko się, że tak powiem, że państwo zacznie działać w tym kierunku, żeby to nie chcę używać takiego słowa likwidować, bo to źle brzmi, że to wybrzmiewa, że będzie miało nad tym pieczę, ale że będzie skutecznie przeciwdziałać. Przede wszystkim prowadzić rozpoznanie osobowe i rozpoznanie co do miejsc, gdzie oni się spotykają, rozpoznanie osobowe, kto jaką rolę tam pełni, czy jest w tych grupach przestępstwa, jakie są popełniane. Czyli mówię to o rozpoznanie operacyjne. Ciężko do nich, że tak powiem, wchodzić do środka, na przykład operacyjnie, jako na przykład wprowadzać tam policjantów pracujących pod przykryciem, bo oni są hermetycznie niszczeni. Na przykład weź do gruzińskiej grupy czy do czeczeńskiej wprowadź przykrywkowcem. Oni wyglądają też zupełnie inaczej, nie? Jeśli chodzi o rysy twarzy w ogóle i tak dalej. W ogóle tam jest też inne problemy są, jeżeli chodzi o wprowadzanie, ale są inne metody, które można wykorzystywać. Przede wszystkim, i tutaj się powołam też na profesora Cęckiewicza, który mówił o tym, że powinien być ten kontrwywiad ofensywny. Kontrwywiad ofensywny. Co to znaczy kontrwywiad ofensywny? To znaczy to, że językiem służb my wiemy, że ty robisz źle w naszym kraju, grozi to naszemu bezpieczeństwu, my wiemy, kim ty jesteś, więc dajemy ci do zrozumienia i będziemy ci tak życie umilali, żebyś tego nie robił. Są na to metody różnego rodzaju. Czyli ten, mówię, ofensywny kontrwywiad, to jest jeden z elementów, który ja powiedziałem. Jest mnóstwo metod, które mogą spowodować utrudnianie im życia, tak? Żeby nasze służby to robiły. Mało tego, potrzebne są też odważne decyzje przełożonych, odważne decyzje naczelników, tak? Którzy nie będą się bali podejmować odważnych decyzji w przeciwdziałaniu, w wykonywaniu różnego rodzaju działań przeciwko tymże grupom. Nie wiem, czy jednym z elementów, mówię nie wiem, nie byłoby na przykład skuteczne jakichś akcji pokazowych, prawda? W celu umilania im życia. Potrzeba też ludzi, którzy się nie boją, prawda, podejmowania takich decyzji. Tacy ludzie są na pewno w naszych służbach. Ja uważam, że taką osobą, która, no teraz ten człowiek właśnie też, no czy on od dłuższego czasu jest w mediach, to jest były policjant, były naczelnik CBOŚ-u Borys Miksza. To jest, jak ten facet miał możliwość zbudowania sobie zespołu, dobrania sobie ludzi, no to myślę, żeby był skuteczny w działaniach przeciwko właśnie takim zorganizowanym grupom, czy osobom, które działają właśnie w takich grupach, tak? Czy to jeżeli chodzi o pochodzenie ze wschodu, tak? Czy to jeśli chodzi o naszych też tak samo, nie? Jeżeli miałby tylko możliwość stworzenia takiej grupy, dobrania sobie ludzi, myślę, że to jest człowiek, który by sobie z tym świetnie poradził, że on się do tego nadaje. To jest facet, który jest zaprawiony w bojach. No i uważam, że to jest człowiek, który się do tego nadaje. To jest moje zdanie. Mówię też właśnie o tym kontrwywiadzie ofensywnym, mówię o profesorze Cęckiewiczu, który mówił, że to powinno powstać, to powinno to być, to powinno działać, właśnie o tym przeszkadzaniu, o tym utrudnianiu życia tym ludziom, prawda? Trzeba też taką rzecz powiedzieć. My musimy, ale też są tacy ludzie, którzy znają mentalność wschodnią. To jest też bardzo ważne.
znać mentalność wschodnią. Mentalność wschodnia jest taka, że oni liczą się tylko z kimś silnym, tak? Tylko i wyłącznie. Mają to po prostu w swojej mentalności. Ja wam powiem taki przykład, no to samo z raportów policyjnych, nie? Był wywiad z policjantem, on był chyba przewodniczący związków zawodowych na przekanale i mówi tak, no to z raportów to też wynika, policjanci nasi, Polacy, przyjeżdżają na interwencje domowe do rodzin ukraińskich, które mieszkają, rodziny ukraińskie w Polsce, prawda? Nie przestępcy. Normalnie ludzie, którzy pracują, no i w trakcie, jak mieszkają te rodziny, no tam dochodzi do awantur, do jakiejś przemocy domowej i tak dalej. I te partnerki, żony tych Ukraińców wzywają normalnie policję. No i przyjeżdża policja na taką interwencję, policjanci przyjeżdżają na taką interwencję, no i oni mówią, że trzeba założyć niebieską kartę, tam złożyć jakieś zawiadomienie, instruują, nie? Tak jak to w państwie demokratycznym jest. A te Ukrainki patrzą się na tych naszych policjantów i tak patrzą, no, nie dowierzają, co mówią. Mówią, panie, na Ukrainie, jak stary mój robi awanturę i mnie bije, to przyjeżdża policja, dostaje po dupie, że tak powiem, pałą i to wszystko jest załatwione. To weź pan tego mojego faceta, doprowadź pan do porządku, ja będę miała święty spokój, bo inaczej on tego nie zrozumie. Chodzi o to, jaka jest właśnie mentalność. To jest ewidentnie pokazana mentalność tych ludzi. Czyli jak z pozycji siły, prawda? Można to różnie rozumieć, tą pozycję siły, prawda? To nie zawsze trzeba, że tak powiem, używać fizycznej siły. Siła może być inna pokazana. Właśnie pokazanie tej siły państwa w utrudnianiu na przykład im życia. Mówię tym złym oczywiście, bo też są też i dobrzy. W sensie, którzy tutaj przyjechali do pracy, chcą tutaj pracować, normalnie żyć, funkcjonować, uczciwie pracować i tak dalej. Nie? Mówimy o tych złych. Także nauczyć się tego wschodu, rozumieć ten wschód, tą mentalność, bo oni się liczą tylko i wyłącznie, respektują ludzi z pozycji siły. Na przykład powiem wam jeszcze taką rzecz. Jeżeli chodzi o Gruzinów, to oni mają taką taktykę działania, że oni się zbierają w różnych miejscach, na przykład w restauracjach, mają swoje miejsca i oni poprzez swoją mają taką taktykę działania, że są bardzo głośni. Krzyczą, głośno mówią i ludzie, którzy siedzą z boku, patrzą na nich i od razu się boją. Ale to jest ich sposób działania. Krzyczą, huczą, głośno się zachowują, prawda? Pokazują przez to swoją siłę. No i ludzie, jak siedzą z boku normalnie, no to się zaczynają ich po prostu bać. No i teraz to jest właśnie, czyli my wiemy, jak oni się zachowują, wiemy, jaki jest jeden z ich elementów działania, tak? To trzeba też spowodować, jak gdyby, no, przeciwdziałanie, czyli pokazać im jakieś działania, na przykład prewencyjno-pokazowe. Takie pytanie spoza regulaminu, tak powiem, nie zapisane na karteczce. Czy jeszcze jest coś ważnego, co byś chciał powiedzieć, a nie zapytałem Ciebie o to? Powiem taką rzecz. W ostatnim czasie spotyka mnie z pewnych miejsc ogromna fala hejtu i przekazywana jest bardzo dużo nieprawdziwych informacji i dezinformacji szkalujących moją osobę. Nagrywane są filmy, pisane są posty i tak dalej. Z jakiegoś powodu to się dzieje, prawda? Ja mam taki przekaz, że do tych, którzy to robią, bo ci ludzie są już zdiagnozowani. Już wiadomo, kto to jest, kto to robi, z jakiego powodu to robi i tak dalej. Nie? Powiem tak, choćby te osoby, czy ta grupa wrzucała 100 postów dziennie i 100 filmów wrzucała do TikToka, nie zatrzymacie już pewnego procesu, który się dzieje. Nie ma takiej możliwości. I powiem wam, to nie ginie w internecie. To wszystko zostaje. I powiem wam jedną rzecz. To, że to teraz jest i teraz sobie hasacie, okej. Ale nie wiecie, co będzie za rok, za pół roku, za 2 lata. Tego nie wiecie. Więc pamiętajcie o tym, że sytuacja się może zmienić na waszą niekorzyść. Nie będzie takiej sytuacji, że poprzez
te wasze działania, mówię do tej grupy czy do tych osób, spowoduje u mnie coś takiego, że ja, nie wiem, wezmę, kurczę, karabin, stanę pod domem i będę tam do was strzelał, czy robił jakieś różne rzeczy, żeby mnie określały jako osobę psychicznie chorą, wariata i tak dalej. Nie, czegoś takiego nie będzie. Nie będzie czegoś takiego. Może nie ma takiej możliwości. Dyscyplina, dyscyplina, dyscyplina i jeszcze raz dyscyplina, jeżeli chodzi o moją osobę. Dziękuję, wszystkiego dobrego.